Witam bardzo serdecznie, z tej strony Darek. W dzisiejszym wygasku będzie o silniku Zetor 25K. Mianowicie zakupiłem silnik do Zetora i jest tam wał, który okazało się, że no niestety jest niedobry. Więc czeka ten wał regeneracja. Ale z tego względu kupiłem ten silnik, bo tam jest cały dobry silnik był w sumie, oprócz tego wału. A najważniejszą rzeczą, którą w tym silniku była dobra, to jest głowica. I ogólnie silnik był rozebrany. Dużo części po prostu tam jest z tego silnika dobrych. No i nie był drogi. A jeszcze do tego kupiłem drugi wał, który też tam w jakichś tam małych pieniądzach na szczęście, który jest lepszy, ale wziąłem ten gorszy wał, bo chciałem po prostu zrobić z tego gorszego wału coś i chciałem się w tym utwierdzić, czy można takie coś zrobić, czy nie. Blok od tego Zetora, od właśnie ten kupiony, to on był cały, on jest cały zażygany, cały w oleju, po prostu cały. No i ja go nie myłem, mówię, zakonserwowany, to niech sobie taki leży. Normalnie to nie był olej, to był po prostu klej olejowy. A tam, o, leżą takie części jak, tam jest dalej. Jakieś pierdoły, korbowód. Ogólnie muszę to ogarnąć, ale panewki. Do tego jeszcze były głowica. No i to jest ta głowica. I ona jest już po regeneracji, widzę. Ona jest dobra. Nie ma tutaj żadnych tych. Gładziutka. Ktoś już tutaj coś modził. Ale jest dobra. Oczywiście, żeby się utwierdzić to na 100%, to jak już będzie odpalony silnik, to się sprawdzi, czy to jest naprawdę to, czy nie to. No. Teraz zobaczycie drugą głowicę. Tutaj nie. I tu się dopatrzyłem. Nie wiem, czy to będzie widać. Pęknięcie. Tu jest pęknięcie, a tutaj wyraźnie widać, jakby tu było spawane. Więc ona już była pewnie ratowana. Druga strona jest praktycznie troszeczkę tylko wżerów tutaj ma. Tutaj. I tak to wygląda. No nie jest za ciekawie. Mam jeszcze pompę wody. Tu jest jeszcze prądnica, rozrusznik i całe sprzęgło kompletnie. A tutaj jest jeszcze układ filtrów oleju i rozlany olej. To taki był właśnie olej z tego silnika. To jest taki żel olejowy, jakby był, nie wiem, z 15 motodoktorów miał, a nie olej, tylko po prostu taki jakiś gęsty. O, kurde. Dodatek do asfaltu. No, takie coś w tym silniku było. To taki był żelowaty olej.
Tutaj mam jeszcze takie rzeczy z tego silnika, czyli mam szpilki. Ja sobie tak to porobiłem, że wszystkie takie części powijałem właśnie w papier nasączony olejem i sobie tak właśnie tutaj, no co się dzieje, i tak właśnie sobie tutaj popisywałem, co to mniej więcej jest, śrubki, nie śrubki, wszystkie takie rzeczy ważne, to wszystko jest tu porobione, nawet to jeszcze muszę zrobić pod wałek rozrządu. Też niby w tym kleju jeździł, ale nie jest w takim tragicznym stanie, ale to też można zregenerować. Teraz można wszystko już regenerować. Także tu też leży nakrętko. Tak, tu jest. No i tu jeszcze mam takie pierdoły pod ścianą. Poukładane też właśnie, wszystko jest zaoliwione. Tak mam sobie 20 lat jeszcze leżeć, nie? Wał wyciągnięty z silnika i przygotowany do wysyłki. Wał jest już, pojechał do regeneracji, niedługo przyjedzie. Około 2-3 dni to zajmie regenerowanie. No i wtedy zobaczymy, jak to wszystko, jak wróci, jak to będzie wyglądało, bo sam jestem generalnie ciekaw, jak to będzie wyglądało po tej regeneracji. Czyli jestem już umówiony z firmą, która mi złoży silnik, spasuje wszystko, spasuje panewki, spasuje, zrobi szlif wału, bo wał będzie wymagał szlifu. Szlif wału, spasuje panewki, spasuje korbowody, dodatkowo przeosiowania bloku, żeby nie okazało się, że jest coś przekrzywione, więc musi być to razem wszystko złożone i blok musi być przeosiowany, przestrzelony, można tak powiedzieć, na maszynie, żeby po prostu osiowość wału była i żeby wszystko było w porządku. A to dlatego, że mam też książki, które są moim, można powiedzieć, encyklopedią wiedzy w tym temacie i tam wszystko jest napisane właśnie o przeosiowaniu, o różnych takich rzeczach. Dlatego też literatura, która jest nam potrzebna, to jest też bardzo ważna rzecz, żeby wiedzieć po prostu więcej z książek, bo tak, to podejrzewam, żebym nie wiedział tylu rzeczy, co przeczytałem, a tę książkę już, można powiedzieć, przestudiowałem 2 razy, no i jest dobrą sprawą mieć taką książkę, a ta książka jest już bardzo, bardzo stara, porwana, ale jeszcze litery się trzymają kupy, więc myślę, że to jest bardzo dobra sprawa mieć taką książkę. Dlatego każdy, kto ma taki traktor, powinien mieć taką książkę. I ciężko jest zdobyć ogólnie taką książkę, a jak już takie książki są gdzieś tam na aukcjach, to są bardzo, bardzo drogie, więc z jednej rzeczy też mam szczęście takie, że dziadek mi zostawił w spadku, można powiedzieć, książki, które leżały w garażu na półce, takiej po prostu nieużywanej, no i kiedyś przy sprzątaniu patrzę, a tam sobie leżą takie 2 książki, patrzę, Zetor, instrukcja napraw i katalog części. I też zrobimy filmik może o tych książkach, po prostu, że do zobaczenia, do następnego. Cześć!